Zawdzięczamy mu wszystkie najsmaczniejsze trucizny, białą sól, albo jak sam mówił, białe złoto, czyli cukier. Ale to nie wywarło aż takiego wrażenia na publiczności, jak jego prace o paleniu wódki z ćwikły burgundzkiej. A gdzie to wszystko się działo? Na Dolnym Śląsku. Nigdzie indziej w Europie w XIX wieku nie było tyle zakładów zajmujących się cukrem, co na Dolnym Śląsku. Kiedy wjeżdżacie do Wrocławia od południowej strony, po prawej widać piękną, okazałą willę. To jest willa, która wyrosła na burakach. Dzisiaj dolnośląskie tajemnice jadą do malutkiej wioski na północ od Wołowa, na Dolnym Śląsku, która nazywa się Konary. To tam powstała pierwsza cukrownia, która produkowała cukier, uwaga, z buraka, a nie z trzciny cukrowej. Myślicie, że ten odcinek będzie nudny i gospodarczy? Nie, dlatego że człowiek, który ten cukier produkował, miał niesamowicie interesujący życiorys, no i niestety nie miał głowy do interesów. Cukier. Pokażcie mi takiego, który nie lubi smaku słodyczy, kto nie lubi ciastek, bo ja osobiście lubię. Ale do XVIII wieku, do końca XVIII wieku właściwie cukier musiał przyjeżdżać z dalekich krajów. Był to cukier trzciny cukrowej i był tak cenny, tak ważny, że na przykład królowa Maria Teresa w prezencie ślubnym dostała, uwaga, nie kolię, nie złoto, nie kilkanaście wsi, dostała m.in. 2 głowy cukru. W Anglii powstają rafinerie, które produkują cukier już niemal na masową skalę, cukier z trzciny, kiedy w 1746 roku przychodzi bardzo niepokojąca wiadomość. Jest pewien niemiecki naukowiec, który uzyskał, uwaga, cukier z buraka. Margraf, bo tak nazywa się ten chemik, od razu ze swoim odkryciem biegnie do króla Fryderyka Wielkiego. Ale Fryderyk Wielki mówi, że on nie lubi wynalazków, kawy, herbaty, czekolady. Całe życie wychowywał się na pożywnej zupie ze śmietany i piwa, no i ten wynalazek go nie interesuje. Dlatego dopiero uczeń chemika zrobi wielką karierę z odkryciem dotyczącym pozyskiwania cukru z buraków. Ten uczeń to Franz Karl Achard, który w wieku 25 lat zostaje już bardzo uznanym naukowcem, który całymi godzinami potrafi siedzieć nawet przez kilka dni w swoim laboratorium, żeby uzyskać efekty, na których mu zależy. Młody Achard to jest bardzo niespokojny duch, chociaż jeżeli spojrzycie na jego portret z tamtych czasów, wydaje się takim trochę smutnym mężczyzną, ale rzeczywiście do interesów nie miał głowy, był typowym naukowcem, więc on siedzi w tym swoim laboratorium, interesuje go aerostatyka, elektryczność, galwanizacja, buduje pierwszy teleskop optyczny w Niemczech, ale przede wszystkim skupia się na tym cukrze i ma więcej szczęścia niż jego poprzednik. Idzie do króla, król mówi: super pomysł, spróbujemy rozpocząć wielką wojnę o dominację buraka ponad trzciną cukrową i przyznaje mu sporą dotację na badania. Ale Achard zajął się nie tylko cukrem, ponieważ otrzymał przywilej również na produkcję wódki. Ta wódka miała powstawać z odpadów. Dość szybko napisał o tym książkę, a w Polsce została przetłumaczona pod fascynującym tytułem Krótka nauka o zasiewaniu grubej ćwikły burgundzkiej, czyli runkla dla zrobienia z niej cukru. Co za tytuł. Achard pracuje nad produkcją cukru, ale wyniki cały czas nie satysfakcjonują ani króla, ani samego odkrywcy, dlatego że trzeba bardzo dużo buraków, a cukru jest mało. Do tego laboratorium się pali i wszystko biorą diabli. Dlatego dzięki pieniądzom króla oraz prywatnych sponsorów, m.in. hrabiego von Hoyma, Achard
może sobie kupić majątek, niewielką wieś, Konary, gdzie stawia swoją pierwszą cukrownię. Ona nie wygląda super atrakcyjnie, spójrzcie na to zdjęcie, niewielki domek, ale co tam się w środku dzieje? Tam się tworzy historia. Ale na odkrywce zaczynają czyhać kłopoty. Biurokracja, brak buraków, zła jakość cukru. To wszystko sprawia, że Achard zaczyna mieć kłopoty. Ci, którzy pożyczali mu pieniądze, zaczynają pukać do drzwi cukrowni, nawet grozi mu areszt. Myślicie, że życie takiego naukowca jest nudne? No nie. Oprócz tych wszystkich kłopotów, Achard zdążył się jeszcze dwukrotnie ożenić i miał 4 dzieci. Nie miał jednak kompletnie nosa do interesów. A teraz trochę liczb. Z 500 ton buraka Achard uzyskiwał 15 ton cukru białego i ponad 12 ton cukru żółtego, który był cukrem gorszej jakości. Konary na Dolnym Śląsku uznawane są na całym świecie za najstarszą cukrownię produkującą cukier właśnie z buraków. Ten cukier, który dzisiaj najczęściej spożywamy. Spójrzcie na miejsce po dawnej cukrowni, to tutaj wszystko się zaczęło. Dzisiaj w Konarach to miejsce upamiętnia specjalna tabliczka. W 1807 roku cukrownia w Konarach spłonęła. Natomiast zniesienie embarga na przywóz trzciny cukrowej sprawił, że ten cukier z buraka troszeczkę przestał być aż taki popularny. W związku z tym Achard zmarł w zapomnieniu w Wołowie, a jego grób znajduje się dzisiaj w Moczydlnicy Klasztornej blisko Konar, więc jeżeli tam pojedziecie, koniecznie zajrzyjcie do samych Konar, ale również na cmentarz. Z tym cukrem Acharda, podobnie jak z cukrem trzcinowym, był na początku jeszcze pewien problem, ponieważ on był sprzedawany, przekazywany, jak już go wyprodukowano, w głowach cukru. I żeby taką głowę rozbić, żeby wrzucić sobie do filiżanki na przykład trochę cukru, trzeba było użyć specjalnego młoteczka. Problem polegał na tym, że jak rozbiliście młoteczkiem tę głowę cukru, to fragmenty tych rozbitych kawałków były tak ostre, że niektórzy sobie po prostu kaleczyli palce. Cały czas więc trwała kolejna bitwa o to, jak z głów cukru zrobić cukier, który możemy nabrać łyżeczką. Jedni mówią, że cukier krzepi, inni, że to biała śmierć. Ale nie uciekniemy od cukru, mamy go na co dzień i pamiętajcie, mamy go z Dolnego Śląska.